Dzień dobry, witam serdecznie. No, zapomniałem dzisiaj akurat sticka, natomiast nagram to, można powiedzieć, jednorazowo. A więc tak, dzisiaj chciałbym poruszyć pewien temat. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że będzie prawdopodobnie straszliwy hejt. Zbiegną się tak zwani obrońcy demokracji, obrońcy praw człowieka, obrońcy praw zwierząt, obrońcy praw wszelakich i praw, których jeszcze nie ustanowiono. Natomiast chciałbym odnieść się do pewnej sprawy związanej z nowoczesną technologią, dla których coś jest naprawdę niewyobrażalnego i tu jest gdzieś problem, mimo że nie jest to ultra zaawansowana technologia, natomiast jest dla niektórych bardzo duży problem pojęcie tego. Nie stanowi to problemu dla pierwszorocznego studenta kierunków technicznych, gdzieś związanych z pewnymi sprawami jak fizyka, mechatronika, bądź gdzieś tam inne pokrewne, nazwijmy to. Również cybernetyka, informatyka gdzieś szeroko rozumiana. Natomiast do czego zmierzam, że gdzieś tam coraz bardziej popularna staje się technologia, nazwijmy to, słuchawek, gdzieś porozumiewania się bezprzewodowego. No, jak każdy wie, to nie tylko inaczej. Kiedyś gdzieś wszyscy utożsamiali to przysłowiowo z bardzo tajną technologią wojskową. Tutaj wiadomo, James Bond, serdecznie pozdrawiam. Dużo gdzieś tego typu spraw. Natomiast wracając do tutaj meritum sprawy, a więc tej technologii. No technologia, wiadomo, do przodu i pewne rozwiązania stają się ogólnodostępne gdzieś, powiedzmy, dla społeczeństwa. Gdzieś to przenika, tak? Po jakimś czasie pewne rozwiązania, wiadomo, no nie jest to ten sam poziom. Natomiast mogę powiedzieć, że dla tych, co myślą, że wojsko, bo wiele osób, no niestety 95% społeczeństwa myśli, że wojsko to są trepy. No gdzieś ta opinia powstała, przez kogoś została wygenerowana, natomiast policja również posiada pewną technologię, także też należy o tym powiedzieć. To nie jest tak, że nie. Natomiast do czego zmierzam idąc dalej? No, technologia gdzieś przenika, następuje miniaturyzacja też pewnych rozwiązań, że ludzie mogą już mieć słuchaweczkę nawet niewidoczną w uchu, pozwala ona się komunikować, wykonywać rozmowy telefoniczne. Często ktoś może wyglądać, że powiedzmy rozmawia sam do siebie nawet. No, są różne gdzieś tam tematy, gdzie ludzie przysłowiowo nie potrafią zrozumieć. I teraz w dobie pewnych nawet innych rozwiązań, bardziej zaawansowanych, czyli gdzieś tutaj nie mówię o technologii wojskowej, no bo ona, mam nadzieję, jest zarezerwowana tylko dla osób, które są, powiedzmy, związane z wojskowością, są pewnymi, nazwijmy to, osobami, które gdzieś tam z racji wykonywanych obowiązków, funkcji posiadają i muszą mieć pewne sprawy i rozwiązania. Natomiast do czego zmierzam, że wraz z przenikiem tych rozwiązań do tak zwanego rynku, nazwijmy to cywilnego, bądź są ogólnodostępne w społeczeństwie, należy wprowadzić pewne sprawy legislacyjne. Ażeby na przykład dać przysłowiowo możliwość osobom, które wykorzystują tego typu rozwiązania, żeby na przykład, nie wiem, oficjalnie powiedziały, że mają takie rozwiązania, czy czytaj na przykład, to już gdzieś tam bardzo daleko wybiegam, ale na przykład, żeby w dowodzie osobistym była informacja, że taka technologia jest, czy taka bądź taka technologia jest wykorzystywana, bo technologii może być wiele, tak jak gdzieś tam życie pokazuje, czasem tak może być. I teraz tak, kolejna rzecz, sprawa legislacyjna, no ewentualnie daje możliwość człowiekowi też pewnego rodzaju normalnej reakcji, czyli jeżeli ktoś chce tą słuchawkę mieć, czy komunikację bezprzewodową z kimś, no bo no nie ukrywajmy, są pewnego rodzaju tego typu sprawy,
no to może to mieć, prawda? Jeżeli zdaje sobie sprawę z jakichś konsekwencji, jest przeszkolony też z pewnych aspektów, nazwijmy to. Natomiast co jeżeli nie chce? I to jest gdzieś temat, który gdzieś sprawy legislacyjne załatwiłyby. Teraz tak, zdaję sobie też sprawę, że rozwój cybernetyki, rozwój łączności bezprzewodowej wpływa na wiele dziedzin, między innymi nauka. No nauka to jest gdzieś tam podstawa, natomiast nauka medyczna. Do czego zmierzam? Gdzieś tam, jak to w życiu bywa, niektóre osoby wykorzystują pewne sprawy niezgodnie, czyli tu może się dziedzina psychiatrii obrazić, bo może się okazać, że w wielu aspektach gdzieś powiedzmy od dzisiaj, wczoraj, powiedzmy dużo chorób pewnych się pojawiło, że ktoś może, nie wiem, dziwnie się zachowuje, nazwijmy to, i tutaj też pewne sprawy legislacyjne pozwolą sprawom medycznym, czyli czytaj tutaj lekarzom, temu sektorowi również gdzieś reagować i eliminować osoby, które potencjalnie mogą udawać gdzieś. Także też gdzieś zdaję sobie sprawę, że może być grono osób, które mnie za to znielubią. Natomiast jestem za rozwojem naukowym, popartym pewnymi doświadczeniami. Także warto gdzieś pochylić się nad tym. Kolejna rzecz jest taka, no tutaj w kwestii bezpieczeństwa, jeżeli ktoś posiada tą łączność bezprzewodową, nazwijmy to, skąd wie, czy na przykład gdzieś na etapie wyższym już nie dochodzi do przysłowiowo podsłuchów bądź zakłócania sygnałów. To jest jasne, że są takie sprawy i stosuje je i policja, i wojsko. Natomiast czy dochodzi do sytuacji, czy nawet sygnał zwrotny gdzieś, który dociera, jest bezpośrednio z tego miejsca, gdzie został nadany. I tutaj pozostawiam Państwa z tym problemem, bo no nie jest to łatwe. Miłego dnia, pozdrawiam, Michał Słoma.